tym filmie opowiem, jak wyglądało Firefly od wypuszczenia Twierdzy 2 do niedawnego ogłoszenia remake'u pierwszego Krzyżowca. Zwrócimy tutaj uwagę przede wszystkim na problemy Firefly związane z ich wydawcą, a także na mały renesans, który moim zdaniem obecnie przeżywa to studio. My jesteśmy Przemo Cybich z kanału No Nie i zapraszamy. Na wstępie zaznaczę, że jest to druga część historii Firefly na tym kanale. Pierwszy był już jakiś czas temu, więc podlinkowuję go Wam tutaj gdzieś w rogu, natomiast pokrótce przybliżę takie najważniejsze wydarzenia z tamtego okresu. Firefly to brytyjskie studio, które zostało założone przez Simona Brandburego oraz Erika Outleta. W 2003 roku mają na swoim koncie 3 bardzo dobrze przyjęte gry. Dwóch pierwszych chyba nie muszę nikomu przedstawiać, mianowicie Twierdza i Twierdza Krzyżowiec, które sprzedawały się tak świetnie, że w niektórych krajach były chętniej kupowane niż na przykład GTA 3, które wyszło w tym samym roku co Krzyżowiec. Trzecią produkcją była kosmiczna strategia Space Colony, która nie zdobyła takiej popularności jak Twierdza, niemniej była to bardzo ciepło przyjęta produkcja i do tej pory ma oddane grono fanów. Studio rozrosło się na tyle, że w styczniu 2004 roku otworzyli swój oddział na terenie USA, a w listopadzie tegoż samego roku na terenie Szkocji. Na wydanie kolejnej części fani musieli poczekać aż do 2005 roku, a wydaniem tej gry ponownie zajęło się Take-Two Interactive, a dokładniej należącego do niego 2K Games. Zanim to nastąpiło, rok wcześniej Firefly wydało taką minigierkę o podtytule Castle Attack 2. Była to minigierka, w której musieliśmy poprowadzić obronę zamku. Dwójka w tym tytule jest tylko dlatego, bo była już taka gra wydana w 1983 roku na automaty, ale nie doszukiwałbym się tutaj jakichś większych powiązań. Nie jest to pierwsza taka prezentacja Firefly, bo już przy okazji Space Colony promowali to minigrom Alien Horde. Tutaj Wam powiem, że te wszystkie minigry, które oni wtedy wydawali, można pobrać z ich strony i po prostu sobie pograć, jak ktoś ma ochotę. Druga Twierdza była pierwszą odsłoną, która zadebiutowała na autorskim silniku 3D, który niestety było widać, że odstaje jakością standardów na tamte czasy. Fabuła gry przenosiła nas ponownie w realia wojny domowej na terenie Anglii. Wcielamy się w Matthew Steela, który jest rycerzem Sir Williama, obrońcy króla. Każda misja jest w zasadzie kilkoma rozdziałami. Dla porównania, w pierwszej Twierdzy z każdą kolejną misją szliśmy dalej na inną mapę, zaś tutaj mieliśmy rozdział, w ramach którego mieliśmy kilka mniejszych misji na jednej mapie. Przykładowo, mamy misję, kiedy po raz pierwszy walczymy z bykiem. W ramach tego rozdziału musimy uratować mnichów, pokonać bandytów, którzy pustoszą okolice, a potem pokonać samego byka. Dalej, była to ta sama mapa, jednak w tym wypadku mieliśmy tutaj kilka kamieni milowych, które prowadziły nas przez cały rozdział. Często przy takich kamieniach milowych towarzyszyły nam cutscenki i ogólnie widać, że Firefly starało się stworzyć tutaj bardziej rozbudowaną fabułę. W pewnym momencie nawet możemy zdecydować, czy zostajemy lojalni wobec Sir Williama, czy jednak przejdziemy do obozu zdrajców, idąc nieudolność władzy królewskiej. Oczywiście, w zależności po której stronie staniemy, mamy inne zakończenie gry. Podobnie jak w jedynce, mamy tu postacie, które posiadają zwierzęce pseudonimy. Gra wprowadza bardzo wiele mechanik. Na przykład teraz nie rekrutujemy już jednostek jedynie za złoto, ale dodatkowo za punkty sławy. Sławę możemy zdobywać przez np. zorganizowanie uczty królewskiej, pojedynku rycerskiego, czy inne dobrobyty w naszym państwie. Gra jest o wiele bardziej rozbudowanym symulatorem zamku niż poprzedniczki. Częściej pojawiają się plagi typu inwazja szczurów, którym możemy zapobiec poprzez postawienie sokolnika, który będzie łapał te szczury. W naszym zamku mogą pojawić także odpady, do których będzie potrzeba zatrudnić osobę, która będzie zbierała te wszystkie śmieci. Tak samo system sądowniczy przeszedł totalną zmianę. Tutaj, kiedy ktoś nas okrada, potrzebujemy więzienia, sądu i kata, żeby wykonał egzekucję. Gra przez większość została przyjęta dość chłodno, o czym mogą sugerować noty na Metacritic 6,10 i 7/10. Po spektakularnej sprzedaży jedynki i Krzyżowca, tutaj twórcy również liczyli na podobną sprzedaż, ale ta niestety nigdy nie nastąpiła. Rok później natomiast dostaliśmy samodzielny dodatek w postaci Twierdzy Legend. Fabuła przenosiła nas w setting rodem z legend arturiańskich, historii o Wladzie Palowniku oraz legendzie o Dietrichu. Ta część bardziej skupiała się na aspekcie militarnym, przez co bliżej jej było do RTS-ów, takich jak Warcraft czy też Bitwa o Śródziemie, gdzie więcej uwagi przykłada się na aspekt militarny niż ten gospodarczy zarządzania swoim zamkiem. Gracze sprzeczali się z sobą, ponieważ sama idea gry odbiegała znacząco od tej, którą wyznaczyła Twierdza, będąca trochę symulatorem zarządzania zamkiem. Gra nie osiągnęła jeszcze niższe noty niż dwójeczka, co też bardzo rozczarowało wydawców. W tym samym roku dostajemy też owoc współpracy Firefly oraz Firaxis Games, czyli twórców m.in. Cywilizacji, o której to serii już znajdziecie filmik na tym kanale.
Chief City Rome jest strategią ekonomiczną, w której rozwijamy wieczne miasto. W grze, podobnie jak w cywilizacji, mogliśmy rozwijać technologię i kulturę i z czasem odblokowywać nowe budynki. Oglądając gameplaye z tej gry, od razu przyszło mi na myśl skojarzenie z serią Anno. Na Metacritics gra uzyskała noty między 6 a 7 na 10, niemniej wokół gry zebrała się mała społeczność, której spodobał się ten mariaż twórców Twierdzy i Cywilizacji. Były 3 genialne gry, a potem 3 średniak. Po marnych sprzedaży ostatnich odsłon, wydawca, czyli Take-Two Interactive, pożegnał się z Firefly. W latach 2007-2009 panuje totalny chaos. W tym okresie nawiązuje współpracę z Gamescook Media Group, którzy chwilę później zostają zamknięci w wyniku kryzysu na giełdzie panującym w 2009 roku. Chwilę przed tym wcześniej zostali wykupieni przez firmę Southpeak i to właśnie teraz ta firma jest głównym wydawcą dla Firefly. W tym okresie Firefly pracował nad grą RPG, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. Zachowało się natomiast bardzo wiele materiałów z czasów produkcji i prac nad grą. Jeżeli chcielibyście bardziej zagłębić temat, dajcie znać w komentarzach, a my zrobimy osobny film skupiający się na tej konkretnej części. W 2008 roku Firefly wydaje Stronghold Crusader Extreme. Tę grę mogę podsumować jako bardziej napierdankowy krzyżowiec. Mieliśmy tutaj takie jakby cheaty, dzięki którym mogliśmy m.in. przywołać jednostki łuczników lub ustrzelać gradeł strzału naszych wrogów. Gra oczywiście znalazła swoich fanów, niemniej ja nie jestem jednym z nich i jestem w zdecydowanej większości. Kolejną produkcją od Firefly była Twierdza 3. Gra była reklamowana m.in. tym, że wilk powraca. W grze mieliśmy system dnia i nocy, a także parę nowych mechanik, jak to, że im bliżej donżonu stawiamy domki, tym więcej mieszkańców pomieszczą. Mieliśmy tutaj kampanię militarną oraz ekonomiczną, a w dubbingu wzięły udział takie gwiazdy jak Piotr Frączewski, który wcielał się w narratora czytającego opisy przed startem misji. Gra była wydana pospiesznie przez naciski wydawcy, który ignorował to, że Firefly nie wyrobi się na zakładaną premierę. Cóż, gra okazała się gniotem, była zabugowana i przez wielu jest uważana jako ta najgorsza odsłona cyklu. O tej odsłonie zrobiłem osobny film w ramach serii Niepoważna Analiza, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak w humorystycznym tonie grilluję tę grę, to zostawiam link na górze ekranu. Po premierze Twierdzy 3 Firefly zaczęło łatać grę i wydało specjalną wersję Gold. Jest to obecnie jedyna wersja, jaką możemy zdobyć. Firefly pożegnało się z wydawcą i w zasadzie od tego momentu coś jakby tak zaczęło iść w coraz taką lepszą stronę, jeśli chodzi o jakość tych produkcji. Przez to, że mieliśmy już popularną cyfrową dystrybucję poprzez m.in. Steama, nic nie stało na przeszkodzie, aby Firefly mogło samo z siebie zająć się wydawaniem swoich gier. Wcześniej, gdy gry były dostępne głównie w wersji pudełkowej, małe studio takie jak Firefly nie mogło pozwolić sobie na koszty wydawnicze. W ten oto sposób przechodzimy do roku 2012, a wraz z nim przeglądarkowy twór Stronghold Kingdoms. Gra cechowała się ogromnym i nachalnym pay to win. Od Przema wiem, że ten nawet nigdy kijem nie tknął przez tą nachalność gry, a ja sam z autopsji mogę tylko powiedzieć, że gra była od pewnego momentu totalnie niegrywalna, jeżeli nie chciałeś w nią ładować pieniędzy. Po prostu byłeś gnojony przez tych, którzy mieli kasę. Po jakichś 2 albo 3 podejściach powiedziałem, że nie ma sensu po prostu w to grać, bo za darmo nie zajedzie się tam nigdzie. Niemniej jednak odsłona znalazła swoich zwolenników, którzy w nią grali. Można było w niej poczuć trochę nostalgii, bowiem cały design, jednostki, budynki były zaczerpnięte żywcem z jedynki. Osobiście jeszcze stwierdzę, że bardzo szkoda, że gra tak musiała skończyć jako taki pay to win chamski do dojenia graczy, ponieważ miała bardzo ciekawe mechaniki oraz potrafiła być czymś w rodzaju alternatywy dla plemion, tylko że taką bardziej rozbudowaną. Pierwszą dużą odsłoną bez dotychczasowego wydawcy był Krzyżowiec II. Gra wzbudzała mieszane odczucie głównie ze względu na implementację niektórych mechanik, takich jak m.in. im bliżej donżonu stawiasz dom, tym więcej osób pomieści. Mieliśmy tu starych znajomych jak Ryszard Lwie Serce, Kalif czy Saladyn, ale nie zabrakło też nowych postaci historycznych jak na przykład Sułtanka. Powraca też legendarny szlak potyczek, który tutaj podzielono na kilka mniejszych, liczących zwykle od 3 do 5 misji. Oczywiście im dalej, tym były trudniejsze i bardziej wymagające. Firefly wydało do tej gry kilka mniejszych DLC, gdzie każdy z nich dodawał 2 nowe boty, a także dedykowany im szlak potyczek. Gra przez większość graczy została przyjęta mieszanie, niemniej częściej słyszymy o niej w superlatywach niż negatywach. Na Metacritics gra dostała noty 6 na 10 zarówno przez recenzentów, jak i graczy. Ale dla porównania, na Steamie zdecydowana większość użytkowników oceniła ją pozytywnie. W kolejnych latach Firefly wydaje reedycję w wersjach HD
swoich tytułów, które trafiają na platformę Steam. Często odświeżały również serwery multiplayer oraz dostosowały grafikę do nowoczesnych sprzętów, tak aby dostosować tamte gry do aktualnie panujących. Przyznam tutaj, że produkcje takie jak Dwójka w moich oczach zyskały, ponieważ tą kanciastość dało się wreszcie jakoś ugryźć. I nagle po ponad 10 latach niewydawania niczego innego, co nie ma w nazwy twierdza, pojawia się zupełnie nowa gra od Firefly, która w dodatku nie jest strategią. Metamorph Dungeon Creatures jest to hybryda gry zręcznościowej oraz hack and slasha. Jest zrobiona przez kilku członków Firefly jako taki projekt odskocznia od twierdzy, a pozostała część zespołu pracuje w tym czasie nad kolejnym projektem. W grze mogliśmy wcielić się w 3 postacie. Królika, który szybko się poruszał, ogra, który był powolny, ale zadawał ogromne obrażenia obszarowe oraz ognistą nimfę, będącą magiem walczącym z dystansu. Zabawa polegała na tym, że mogliśmy się na bieżąco przełączać między postaciami i dostosowywać naszą taktykę. Przykładowo, na mniejsze grupy wrogów sprawdzał się lepiej królik, kiedy jednak wyskakiwały na nas hordy przeciwników, lepszym pomysłem było przełączenie się na ogra. Każda z naszych postaci posiadała unikalne dla siebie umiejętności, które mogliśmy wymieniać przed rozpoczęciem etapu. Mogliśmy mieć maksymalnie 2 umiejętności, a do tego mieliśmy przypisaną 3. super umiejętność, która dłużej się ładowała. Gra była złożona z poziomów, w których mogliśmy zdobywać 3 gwiazdki, jedną za przejęcie, jeden za znalezienie goblina, czyli takiej znajdźki ukrytej na mapie, a także za ukończenie etapu w określonym czasie. Produkcja nie była ani czymś wybitnym, ani czymś przeciętnym. No, to była po prostu taka przyjemna produkcja, którą fani Firefly docenili tutaj za gameplay. Na Metacritics mamy bardzo ciekawe zjawisko w tym wypadku, ponieważ nikt tej gry nie ocenił. Niemniej społeczny dowód słuszności możemy znaleźć na Steamie, gdzie gra podobała się ponad 80% oceniających. Co prawda jest to 30 osób, więc widać jak ta gra była mało popularna. Niemniej gra jest za 30 zł, więc jak zwolni mi się harmonogram ogrywanych gier, to z przyjemnością ją sprawdzę. Ten okres od pożegnania się z wydawcą po klapie Twierdzy 3, a premierą Metamorph był dla Firefly pełen eksperymentów. Spróbowali się w grze przeglądarkowej, zrobili parę reedycji, z czego szczególnie mogły skorzystać osoby, które kiedyś swoje dawne fizyczne kopie zapodziali lub też stracili. Oprócz tego chcieli się spróbować w czymś, co nie jest twierdzą. Kolejnym krokiem milowym było Stronghold Warlords, które dla wielu fanów, w tym dla mnie, było niespodziewaną rewelacją. Gra przenosiła nas do Azji, a kampanie fabularne podzielono na kilka osobnych postaci z różnych okresów historycznych, takich jak podboje Dżingis Khana lub zjednoczenie Chin przez Qin Shi Huanga. Mieliśmy tu po raz pierwszy w serii wykorzystanie broni czarnoprochowej, a więcej o tej produkcji opowiedziałem w osobnym filmie na kanale, który gdzieś tutaj w rogu Wam podlinkuję. Gra była przyjęta bardzo pozytywnie przez graczy, a na Metacritics jej noty wahają się między 6 a 7 na 10. W 2021 roku Firefly zostaje wykupione przez firmę Devolver i stało się jej spółką zależną. Ten stan rzeczy trwa aż do tego momentu, w którym nagrywany jest ten materiał i pewnie jeszcze trochę potrwa. Rok po wykupie dostajemy grę free-to-play jak Stronghold Kingdoms, z tym, że tym razem twórcy przenoszą nas do starożytnego Rzymu. Romance Age of Caesar to gra MMORTS, w której gracze muszą odbudować cesarstwo poprzez zbieranie zasobów, przywrócenie szlaków handlowych oraz ochronę wspólnych państw miast przed inwazją barbarzyńców. Gra została przyjęta chłodno, stąd nic dziwnego, że już rok później Firefly wróciło na znane sobie średniowieczne tory. Kiedy tylko Firefly zapowiedziało Definitive Edition i zaprezentowało bardzo ładną animację oraz piękne odświeżone modele. Oprócz tego jest to ta sama świetna pierwsza twierdza. Sam pewnie prędzej czy później ją kupię na jakiejś dobrej promce na Steamie. Poza tym dostaliśmy 2 nowe kampanie, które są dodatkami oraz odświeżoną kampanię ekonomiczną. Niestety nie otrzymaliśmy jakichś znaczących nowości, jak chociażby nowe jednostki, a szkoda, bo uważam, że gra miała na to potencjał. Sam chciałbym kiedyś zobaczyć, że w tym drewnianym obozie mamy na przykład do dyspozycji jednostki rebeliantów, a w tym kamiennym te bardziej królewskie. Rok później dostaliśmy nawet mobilniaka, czyli Stronghold Castles. W tej grze mamy jakby takie 3 płaszczyzny rozwijania zamku: osadę, zamek królewski oraz naszą twierdzę, którą bronimy przed atakami. Gra jest utrzymana w bardzo humorystycznym stylu i już samouczek mówi nam, że im bardziej szczęśliwi będą nasi poddani, tym większe podatki możemy na nich nałożyć. Mamy tutaj też kolejny przykład świetnie przetłumaczonego budynku, który może stać ramię w ramię razem z budowniczowymi z cywilizacji 6, a także z kopalnią drewna z Heroesów 3. A jest to, uwaga, drwalnia. Tak się nazywa budynek od drewna w tej grze.
W grze możemy też przejmować posterunki poprzez wysyłanie tam naszych wojsk i zebranie łupów. Mamy tu coś w rodzaju takich ułatwień niczym w Crusader Extreme i możemy na przykład zrzucić grad strzał na wrogów, aby ułatwić sobie zdobywanie zamku. Oprócz tego jest to typowa gra mobilna, gdzie co jakiś czas warto wejść, kliknąć na drwalnie, by zebrać drewno, opodatkować zbyt szczęśliwych ludzi i tak dalej. W tym roku dostaliśmy Definitive Edition Twierdzy Krzyżowiec, a sama zapowiedź wzbudziła ogromny entuzjazm wśród fanów serii. Oprócz odświeżonej grafiki, tym razem dostaniemy kolejne 8 nowych jednostek, czyli w sumie 24 jednostki. I nie mówimy tutaj o tych arabskich, dostaniemy kolejny nowy obóz. Do tego 4 nowe boty i szlak krzyżowca w koopie. Firefly to studio, które raczej większość czasu wydawało średniaki, niemniej nie da się ukryć, że co jakiś czas zdarza im się wypuścić coś naprawdę wybitnego. Trochę zapędzili się w swoją własną pułapkę, bo wszystko co nie było twierdzą od razu było spisane na straty, nawet jeżeli miało pozytywne recenzje. Uważam, że obecnie mamy taki mini renesans tego studia. Świetny moim zdaniem Warlords, super zrobiony remake jedynki, a także ciekawie zapowiadający się remake Krzyżowca. Jednak czy dalej utrzymają ten obiecujący poziom, to się jeszcze okaże. A ty jak dowiedziałeś się o Firefly? Faktycznie od twierdzy, jak to mają większość zwyczaju? Czy może do jakiejś innej gry? Koniecznie podziel się tym w komentarzu. Jeśli dotarłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękujemy za uwagę, a także zachęcamy do wsparcia naszego kanału. Bez tego jego dalszy rozwój nie będzie możliwy. Tyle od nas, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Również żegnam cieple. Na razie. Nie mam nie.